W końcu doczekaliśmy się comebacku BTS i teledysku do DNA, a skoro pojawia się nowy teledysk, to pora na nową teorię. Na samym wstępie chcę podkreślić, że DNA jest to teledysk, który jest głównie choreografią i niektórzy z Was mogą troszeczkę sceptycznie podejść do tego filmiku i do faktu, że ma on jakiekolwiek teorie, bo głównie za bardzo nie ma. Więc tam będą symbole, które ja zauważyłam, które są odwołaniem jakby do innych scen, z innych teledysków, są powiązania i zamierzam o tym wszystkim opowiedzieć, aczkolwiek tworząc opracowanie tego teledysku zauważyłam rzeczy, których sama nie chciałam zauważyć, a one istnieją, więc o tym też Wam opowiem. Więc jeżeli ktoś nie chciałby oglądać takiego filmiku, nie chciałby sobie psuć tego teledysku, który podobno nie ma teorii, to nie musi oglądać tego filmiku, ale jeżeli jesteście ciekawi, co ja tam znalazłam, to zapraszam. Podkreślę po raz kolejny, że japońskie Blood, Sweat and Tears jest kluczem do wszystkiego i mimo, że na początku wszyscy myśleli, że to MV jest naprawdę chaotyczne i chodzi o używki, to tak naprawdę wszystko odnosi się do tego teledysku, a ten teledysk odnosi się do wszystkiego. Sami zobaczycie, ile odniesień do japońskiego Blood, Sweat and Tears jest w DNA, ale zacznijmy od początku, ponieważ wszechświat, który widzimy, od razu kojarzy nam się z Serendipity, aczkolwiek z tą różnicą, że tam było to oko Jimina i jego perspektywa, a tutaj jest to Jungkook. Na samym początku słyszymy też gwizd, który oczywiście może nawiązywać do Begin, czyli short filmu Jungkooka, a także do First Love, czyli short filmu Sugi, i te dwa short filmy były ze sobą powiązane. Przypomnę, że gwizd w tym wypadku nawiązywał do książki Demian i do Złego Kromera, który w ten sposób nawoływał niewinnego i dobrego jeszcze wtedy Sinclaira. Zawsze oczekiwane, jednak zawsze straszliwie przerażający i niespodziany rozlegał się skądś gwizd Kromera. Przerwał nić, niweczył moje fantazje. Musiałem wówczas iść, musiałem wędrować za moim dręczycielem na miejsca złe i brzydkie. Weźmy pod uwagę, że do tej pory koncept BTS odnosił się do przemijającej młodości oraz do grzechu, który pozwala nam poznać inną stronę świata. Popularnym elementem w teledyskach BTS jest kontener. Widzieliśmy go w I Need You, widzieliśmy go w Run, gdzie akcja zaczęła się dziać dopiero w momencie, kiedy Rap Monster otworzył ten kontener, a także widzieliśmy go w Reflection i w Mama. Powinniśmy jeszcze raz się temu przyjrzeć, ponieważ ten kontener może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, może być tam uwięziona młodość BTS, może być tam uwięziona młodość ogólnie, a po drugie może być to puszka Pandory, czyli po jej otwarciu uwalnia się zło, tak jak miało to miejsce w Run. Także w DNA widzimy scenę, kiedy V wchodzi do wnętrza takiego konteneru, otwierają się drzwi, on wchodzi do środka, a mamy potwierdzenie na to patrząc po prostu na same ściany i sufit. W tle widzimy kolorowe plamy na całą długość ściany i oczywiście znowu przypomina nam to japońskie Blood, Sweat and Tears, gdzie także widzieliśmy kolory na całej ścianie, a także widok na miasto. Ale po przyjrzeniu się tej ścianie rozumiemy, że jest to test Rorschaka, czyli test plam atramentowych, na podstawie którego możemy wnioskować o cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych. Taki sam test wykonywał Jimin w Lie, aczkolwiek jeżeli chodzi o tę konkretną ścianę, to przypomina ona faktyczną planszę łącznie z kolorami. Ruch, który wykonuje V, przypomina troszeczkę opętanie albo obłąkanie i taka sytuacja miała już miejsce zarówno w koreańskim, jak i japońskim Blood, Sweat and Tears. Pamiętajcie, że izolatka J-Hope'a w Mama była także kontenerem, a skoro tutaj na ścianie jest test Rorschaka, czyli test psychologiczny, możemy także uznać, że jest to szpital psychiatryczny. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, ponieważ na początku widzimy, że wszystko dzieje się z perspektywy Jungkooka, więc pytanie brzmi, czy to on ma zaburzenia psychiczne. Również gest dłonią, który wykonuje V, wskazuje na myśl, że wszystko dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. V zamienia się nagle w J-Hope'a i choreografia w tym momencie wygląda też trochę na obłąkaną, a podobno widzieliśmy już w Boy Meets Evil. Jungkook i V wydają się być połączeni w tym teledysku, tańczą razem, mają wiele wspólnych cech i są ukazani jako para bardzo kontrastowa, więc być może V ponownie, tak jak było w Blood, Sweat and Tears, jest ukazany jako ten opętany, ten zły, natomiast Jungkook powoli przechodzi na jego stronę, dlatego pod koniec jednej ze scen przybijają sobie piątkę. W tym samym momencie widzimy na niebie czarną dziurę, a jak wiadomo, nic nie ma prawa się wydostać z czarnej dziury, nawet światło. W tym wypadku będzie to oznaczało, że jeżeli BTS wpadnie w tę czarną dziurę, być może ta czarna dziura symbolizuje grzech, wtedy już nie ma odwrotu. Warto zwrócić uwagę na ruch choreografii, gdzie BTS wykonuje kod genetyczny i kod genetyczny sam w sobie jest podobny do znaku nieskończoności, a tekst tej piosenki pasuje idealnie. Na zawsze, czyli nieskończoność. Skoro już jesteśmy przy kwestii tytułu, BTS podkreśla powiązanie przez geny, przez DNA i być może ma to odwołanie do armii, które BTS traktuje jak rodzinę, dlatego będą razem na zawsze. Za to odniesienie do kwestii psychologicznych może mieć następujący fragment. Jednak wróćmy do teledysku, ponieważ widzimy scenę bardzo podobną do tej, którą widzieliśmy w Spring Day, jednak tam BTS było smutne, a tutaj są rozbawieni. Jednak Jin nagle wstaje, ucieka na podłodze, widzimy małą żółtą kulkę i być może jest to ta sama kulka,
którą popchnął Jimin w Serendipity. Widzimy kolejną scenę bardzo podobną do sceny z japońskiego Blood, Sweat and Tears, mianowicie Jin stoi na tle wszechświata, a kolejna scena, czyli ten wybuch, także będzie nawiązywał do sceny z tego teledysku. I tak jak wcześniej V był kontrastowany z Jungkookiem, tak teraz jest w zestawieniu z Jiminem i kolejne sceny Jimina będą nawiązywać do Serendipity, do Małego Księcia, do samotności i obserwowania swojej planety. Sceny Jimina będą odwoływać się także do faktu, że Vlad znajdował się w szpitalu, prawdopodobnie psychiatrycznym, co oczywiście łączy się w całość z tym, co powiedziałam już wcześniej. W scenie, gdzie V stoi na środku tego pomieszczenia, widzimy ruch światła, a to z kolei ma odwołanie w dwóch innych scenach. Po pierwsze scena z Light, gdzie materiał na ścianach także się poruszał, a po drugie scena z Boy Meets Evil, gdzie światło w podobny sposób się poruszało, ale było nawiązaniem do pociągu. Pociąg za to odnosi się do Spring Day, gdzie akcja właśnie toczyła się głównie w pociągu i każdy z członków BTS jeden za drugim odchodzili z Omelas. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na następujący tekst. 운명을 찾아낸 우리니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까. Jin powtarzał niejednokrotnie, że chciałby cofnąć czas, chciałby naprawić przeszłość i zastanawiał się, czy to dałoby mu szczęście. W tej scenie i w tym wypadku widzimy, jak V zostaje sam, więc być może wszystko stało się przez niego, przez to morderstwo i przez jego próbę samobójczą. Z tego fragmentu piosenki wyciągamy następującą lekcję: nie powinniśmy patrzeć wstecz, nie powinniśmy niczego żałować, ponieważ ciągle jesteśmy razem i tylko to się liczy. Słyszymy przez moment dźwięk ładowania magazynku w pistolecie i Jimin wykonuje ruch, jakby strzelał, więc być może walczy ze swoim przeznaczeniem. Sufit powoli się unosi i ukazuje księżyc, a jak wiadomo, księżyc symbolizuje aspekt żeński, czyli w tym wypadku, patrząc na drugie znaczenie tego teledysku, będzie symbolizował on armii. BTS stoi pod dużą planetą i się w niej odbija i wcześniej widzieliśmy już także scenę z V na tle planet do góry nogami i tutaj odniesienie do Małego Księcia będzie miało zastosowanie, ponieważ BTS symbolizuje właśnie te 7 planet, 7 różnych światów, 7 różnych charakterów. DNA pokazuje, że BTS jest razem na zawsze i takie jest ich przeznaczenie, aczkolwiek nawiązywanie do szpitala psychiatrycznego, do testów psychologicznych świadczy o tym, że wszystko może się dziać w głowie jednego z nich lub stało się coś, co wprawiło BTS w głęboką traumę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię, a raczej analizę DNA od BTS, które podobno jest teledyskiem bez teorii, ale ma symbole, które tutaj oczywiście opisałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze teorie i do zobaczenia w następnym filmiku.